Siemanko! Kiedy siedzicie sobie wieczorem w domu, macie wolny weekend, wróciliście ze szkoły, pracy, chcecie się zrelaksować przed telewizorem czy komputerem, albo jest po prostu taki zimowy, ponury wieczór jak dziś. Nie macie jak wyjechać motocyklem na ulicę, bo albo już jest zupełnie biało, albo ślizgawica, bo temperatura spadła poniżej zera. Macie ochotę obejrzeć coś o motocyklach. Skoro nie możecie jeździć, bo jest zima, to chociaż chcecie zobaczyć, jak inni to pokazują. No to wchodzicie na YouTube'a, wpisujecie swoich ulubionych YouTuberów jak Fortnite, Luczyn, Motobanda, Royal Jordanian, Polski Motovlog, ale jak to często bywa, wszystko już macie obejrzane. Niektóre filmy to i po 2 razy, a jednak zobaczylibyście coś o motocyklach. Dlatego dzisiaj postanowiłem przedstawić Wam 4 propozycje filmów, dokumentów. Jedne krótsze, drugie dłuższe, jedne starsze, drugie nowsze, których być może nie widzieliście, a nawet jeżeli część z nich znacie, to raz na jakiś czas nie zaszkodzi odświeżyć sobie pamięć. Tak więc zapraszam Was na film. Może jeszcze tytułem krótkiego wstępu, będą to różne filmy z przeznaczeniem dla różnych odbiorców i oprócz pozycji fabularnych znajdziecie tu także filmy z cyklu lifestyle albo dokument. Na pierwszym miejscu chyba kultowa pozycja każdego zapalonego motocyklisty Easy Rider, czyli Swobodny Jeździec w reżyserii Denisa Hoppera. Część szczególnie młodszej widowni może powiedzieć, że film ten pod względem jakości czy efektów specjalnych dupy nie urywa. Ale tak ma być, wierzcie mi na słowo. Jest to kultowa pozycja zarówno jeżeli chodzi o fanów motocykli, jak również o smakoszy kina. I chyba już jedne z najlepiej zagranych ról przez Petera Fondę czy Denisa Hoppera. Chciałbym Wam trochę napomknąć o fabule tego filmu, ale może nie będę zdradzał ani grama, sami sobie wszystko poznajcie. Musi Wam wystarczyć to, że tutaj jest dużo jazdy na motocyklu po pięknych bezdrożach Ameryki, dużo prawdziwego brzmienia motocykli, dużo wiatru we włosach oraz akompaniament muzyczny w postaci Born to be Wild, The Pusher oraz I Wasn't Born to Follow. Oglądając ten film naprawdę czujecie tą wolność, która towarzyszy każdemu motocykliście podczas jazdy. Wręcz można powiedzieć, że ciężko jest obejrzeć do końca ten film, bo człowiek już chciałby wyjść i się przejechać swoim motocyklem. Ponadto uświadczycie tam bardzo ciekawą fabułę i świetne dialogi. Jest tam bardzo fajne zdanie powiedziane przez Jacka Nicholsona. Mówić o wolności to jedna rzecz, być wolnym to już zupełnie co innego. Tak więc, jak powiedziałem na początku, obowiązkowa pozycja dla każdego motocyklisty. Jak Biblia motocyklowa. A może napiszecie w komentarzu, jakie polecacie fajne filmy o motocyklach lub takie, w których po prostu motocykle biorą udział, żeby można było pocieszyć oko. Drugi na liście jest film komedia. Wild Hogs, Gang Dzikich Wieprzy w reżyserii Walta Beckera z 2007 roku. Odtwórcami głównych ról są, uwaga, John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence, William Macy i Ray Liotta. I ponownie powtarzając się, nie chciałbym Wam spoilować, więc nie będę opowiadał fabuły filmu. Ale ponownie zaufajcie mi na słowo. Film, mimo tego, że jest to komedia o gościach na motocyklach, jest naprawdę wart obejrzenia. Raczej nie zepsuję Wam rozrywki, jeżeli powiem, że kilku ustatkowanych kumpli postanawia urozmaicić sobie czas właśnie wyprawą na motocykle. A jak to już w tego typu filmach bywa, po drodze spotyka ich szereg przygód, z którymi muszą się zmierzyć. To, co przemawia na pewno na duży plus, jeżeli chodzi o ten film, to humor, który na pewno trafi do młodszych, jak i do starszych widzów, oraz lekkość, z jaką się ogląda ten film. Nie jest to jakiś zagmatwany film, a ten czas spędzony przed telewizorem oglądając perypetie głównych bohaterów na pewno nie uznacie za stracony. Trzeci film na naszej liście to Jazda na krawędzi, a oryginalny jego tytuł to TT3D Closer to the Edge w reżyserii Richarda de Argusa. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, pewnie źle, poprawcie mnie. Jest to film dokumentalny, można by powiedzieć opowiadający o przygotowaniach do wyścigu na wyspie Man. I wydaje mi się, że nie muszę tutaj tłumaczyć, o jaki wyścig chodzi. Chyba wszyscy, chociaż odrobinkę interesujący się motocyklami,
znają ten coroczny wyścig i przynajmniej raz widzieli te pędzące motocykle. Odtwórcami głównych ról, jak to w dokumentach bywa, są ich główni bohaterowie, czyli Guy Martin, Ian Hutchinson, John McGuinness czy Michael Dunlop. Od razu muszę tylko przestrzec przed pewną rzeczą. Otóż sposób, czy może akcent, z jakim mówią niektórzy tutaj przedstawieni, zwłaszcza Guy Martin, sprawiał mi nie lada trudności ze zrozumieniem, o czym oni w ogóle mówią. Po jakiemu? Dlatego jeżeli chcecie obejrzeć film w oryginalnym angielskim wydaniu, dobrze jest, abyście zaopatrzyli się w angielskie napisy. Serio. A dlaczego polecam taki dokument? Ano właśnie ze względu na to, jaką tematykę prezentuje. A to samo w sobie już jest ultra ciekawe. W dużym skrócie i uproszczeniu, w filmie tym dowiecie się, dlaczego tak wiele osób ryzykuje swoje życie, aby wygrać ten, nie będę bał się tu użyć stwierdzenia, najniebezpieczniejszy wyścig na świecie. Bo co tu dużo mówić, co innego jazda jakimś super sportem na torze, która nomen omen jest już bardzo niebezpieczna, a co innego jazda z maksymalnie otwartą przepustnicą na super szybkich motocyklach po miejskich ulicach i po wiejskich bezdrożach. W wielu momentach tak szybka jazda wydaje się aż nierealna. Bardziej wygląda to na produkcję hollywoodzkiego filmu niż rzeczywisty obraz zarejestrowany z kamery na motocyklu. Po obejrzeniu tego dokumentu jednym z moich celów wycieczkowych na najbliższy czas stało się właśnie wybranie na ten wyścig i zobaczenie go na własne oczy. I przechodzimy już do ostatniego na liście, czyli... a może zacznę tak. W 1995 roku powstało nagranie, które w późniejszym okresie ukształtowało miliony młodych motocyklistów na całym globie. Do mnie niestety dotarło dopiero na przełomie lat 99-2000. Wiecie już po przebitkach, co to jest? Crusty Demons of Dirt. Nie wiem, czy można by powiedzieć, ale to jest chyba w reżyserii Dana Nicholson i Johna Freemana. Ci dwaj panowie zebrali materiały zdjęciowe, filmowe, aby pokazać, jak wygląda zaplecze, jak wygląda życie grupy motocyklistów, którzy zajmowali się różnymi ekstremalnymi akrobacjami w powietrzu. Można by powiedzieć takim freestyle motocross. A nazwa tej serii filmów wzięła się właśnie z nazwy tej grupy, The Crusty Demons. Grupa ta składa się, albo składała, z kilkunastu młodych chłopaków ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii i Europy. Wyjątkowo uzdolnieni i wyjątkowo odważni, choć może powinienem powiedzieć lekkomyślni, patrząc na to, co ci chłopacy wyprawiają na motocyklach. Horrendalnie długie i wysokie skoki, salta do przodu, do tyłu, akrobacje w powietrzu z użyciem motocykli, których nie powstydziłby się profesjonalny cyrkowiec. I kilka rekordów w najdłuższych skokach na różnych pojemnościach motocykli, kładów, a nawet skuterów śnieżnych. Filmy nie mają raczej formy dokumentu, zrobione są na zasadzie relacji z eventów. Pierwsze kilka części jest zlepkiem ujęć z różnych momentów ich kariery zawodowej, okraszonych naprawdę dobrymi kawałkami muzycznymi. Późniejsze części mają poniekąd jakąś logikę i fabułę, ale to raczej w tylko takich krótkich wstawkach filmowych, a całość to nadal naprawdę fajne show w ich wykonaniu. Jako młodego chłopaka jarającego się motocyklami, jazdą na dwóch kółkach, ogólnie wchodzącego w ten klimat motocyklizmu, te filmy, zwłaszcza część 5, 6, 7, 8 i 9, na tamte czasy, na tamte lata, to było coś, to mnie jarało. Nadmienię tylko, że nie posiadałem wtedy szerokopasmowego łącza internetowego, a ważące nieraz 700 MB filmy ściągałem z torrentów czy DC++ na Neostradzie 64 albo 128 kilobitów przez długie godziny, a czasami nawet przez dni. I moment, kiedy pobieranie dochodziło do końca, kiedy to rozsiadałem się na kanapie i celebrowałem odpalanie tego filmu, wow, to było coś. Jak wtedy, kiedy pierwszy raz obejrzałem Obcego. Długo w ogóle zastanawiałem się, czy mówić tutaj o Crusty Demons of Dirt i czy wam polecać tę serię filmów, bo wiem, że szczególnie część starszych widzów uzna zachowanie tych chłopaków często za infantylne. Ale trzeba sobie przypomnieć, jak to się miało te naście lat i jak się szalało z kolegami na swoich 50-kach. Wszyscy wtedy robiliśmy głupoty i wszyscy się wtedy głupio zachowywaliśmy. Tak więc dajcie szansę i zobaczcie chociaż jedną z pierwszych części. Może poczujecie chociaż odrobinę tego klimatu, którą ja czułem wtedy. No nic, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że te pozycje, które wam przedstawiłem, spodobają się
Dzięki za oglądanie, życzę Wam miłego wieczoru i dzionka. Na razie, cześć!